Mława. Spokojne, niewielkie miasto, gdzie każdy zna każdego. W kwietniu 2025 roku codzienność zostaje brutalnie przerwana. Znika 16-letnia Maja. Przez tydzień cała okolica żyje tylko jednym pytaniem: co się z nią stało? Gdy policja odnajduje ciało, zaczyna się śledztwo, które odsłania coraz mroczniejsze tajemnice. Dziś opowiem wam, jak doszło do tej tragedii i dlaczego ta sprawa poruszyła całą Polskę. Witam na kanale Tajemnice na jednym oddechu. Ten odcinek poświęcam sprawie, która wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością, ale i całą opinią publiczną. To nie jest łatwa historia, ale warto ją poznać, by zrozumieć, jak niewiele trzeba, by zwykły dzień zamienił się w koszmar. Poznajcie Maję, dziewczynę, która miała przed sobą całe życie, i Bartosza, chłopaka, którego nazwisko dziś pojawia się w nagłówkach najważniejszych mediów. Przyjrzymy się też roli matki podejrzanego, która od początku nie schodzi z pierwszych stron portali informacyjnych. Maja miała 16 lat, była uczennicą lokalnego liceum. Jej znajomi wspominają ją jako osobę ciepłą, otwartą i bardzo wrażliwą. Kochała zwierzęta, angażowała się w wolontariat, marzyła o podróżach. Miała swoje plany na przyszłość, które przerwał jeden tragiczny dzień. 23 kwietnia wyszła z domu na spotkanie z dawnym kolegą. Ostatni kontakt z rodziną to krótka wiadomość do mamy: zaraz wracam. Potem ślad po niej zaginął. Zaginięcie Mai poruszyło całą Mławę. W poszukiwania zaangażowały się setki osób: policjanci, strażacy, wolontariusze, a nawet przypadkowi przechodnie. Przez tydzień nie było żadnych przełomowych informacji. Dopiero 1 maja, w zaroślach obok warsztatu stolarskiego rodziny Bartosza, policja odkryła ciało dziewczyny. Wyniki sekcji zwłok były szokujące. Na ciele Mai znaleziono liczne obrażenia, ślady przemocy i tortur. Ta informacja wstrząsnęła nie tylko rodziną, ale i całą Polską. Bartosz, 17-latek z tej samej szkoły, był kolegą Mai. Według śledczych to właśnie z nim spotkała się tamtego dnia. Po tragedii Bartosz wyjechał na wymianę szkolną do Grecji. Tam został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Od początku nie przyznaje się do winy i twierdzi, że nie pamięta spotkania z Mają. Po decyzji greckiego sądu o ekstradycji próbował popełnić samobójstwo. Jego stan zdrowia był przez pewien czas krytyczny, ale obecnie przebywa pod opieką lekarzy i czeka na dalsze decyzje sądu. Warto dodać, że Bartosz był postrzegany przez rówieśników jako osoba raczej wycofana, nie sprawiająca większych problemów. Jednak po tragedii pojawiły się głosy, że między nim a Mają mogło dochodzić do konfliktów, choć szczegóły tej relacji wciąż nie są do końca jasne. W tej sprawie bardzo aktywna jest matka Bartosza, Katarzyna G. Od początku publicznie broni syna, twierdząc, że nie byłby zdolny do takiej zbrodni. W swoich wypowiedziach sugeruje, że Maja mogła być dla Bartosza źródłem problemów, a nawet, że dziewczyna sama była sprawczynią konfliktów. Jej posty w mediach społecznościowych budzą ogromne kontrowersje. Nie tylko broni syna, ale też atakuje rodzinę ofiary, co wywołuje falę krytyki. Katarzyna G. przebywa obecnie w Grecji, gdzie wspiera syna podczas procedury ekstradycyjnej. Jej działania dzielą opinię publiczną. Jedni widzą w niej zrozpaczoną matkę, inni zarzucają brak empatii i próbę wpływania na śledztwo. Śledczy są przekonani, że dowody wskazują na Bartosza jako sprawcę. Zarzut: zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wciąż jednak czekamy na pełne wyniki badań biegłych, w tym analizy śladów biologicznych i opinii psychologów. Grecki sąd rozpatruje zażalenie obrońców Bartosza, którzy twierdzą, że nie może on liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce. Rodzina Mai apeluje o sprawiedliwość i prosi o powstrzymanie się od hejtu oraz niepotwierdzonych teorii. W tle pojawiają się pytania o motyw, relacje między nastolatkami
oraz o to, czy tragedii można było zapobiec. Warto podkreślić, że ta sprawa pokazuje, jak ważna jest rola społeczności w poszukiwaniach i wsparciu rodzin ofiar. W Mławie zorganizowano marsze pamięci, a lokalni mieszkańcy nie zostawili rodziny Mai bez pomocy. Sprawa Mai z Mławy to nie tylko dramat dwóch rodzin, to także test dla polskiego wymiaru sprawiedliwości i nas wszystkich. Jak reagujemy na przemoc, hejt i próbę manipulacji opinią publiczną? Czy Bartosz G. stanie przed polskim sądem? Czy rodzina Mai doczeka się sprawiedliwości? Jakie jeszcze fakty wyjdą na jaw podczas śledztwa? Napisz w komentarzu, co sądzisz o tej sprawie i jakie pytania Twoim zdaniem pozostają bez odpowiedzi. Jeśli interesują Cię prawdziwe historie kryminalne i chcesz być na bieżąco z najnowszymi śledztwami, zasubskrybuj kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Tajemnice na jednym oddechu.